W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o roli sowieckiego NKWD w umacnianiu rządów komunistów w powojennej Polsce. Dowiecie się, jakie działania podejmowało NKWD w naszym kraju, aby tak się stało. To temat, którego nadal nie ma w podręcznikach historii, a nawet w historycznych opracowaniach. We wrześniu 1944 roku na Kremlu miała miejsce dyskusja na temat sytuacji na zajętych przez Armię Czerwoną terenach Polski. W trakcie tej dyskusji Stalin wyraził zaniepokojenie, czy NKWD uda się oczyścić te tereny z kontrrewolucyjnego elementu, zanim jeszcze Armia Czerwona ruszy do kolejnej ofensywy na zachód. W związku z tą obawą sowiecki dyktator postanowił wezwać do Moskwy przedstawicieli PKWN na rozmowy. Delegacja PKWN na czele z Bolesławem Bierutem przybyła do Moskwy dokładnie 3 października 1944 roku. Podczas rozmowy, jaka się wówczas odbyła, Stalin zarzucił PKWN, że jest zbyt miękki i nie stosuje, jak to ujął, technik rewolucyjnych. Sowiecki dyktator swoje wywody na ten temat skonstatował słowami: jak tak patrzę na waszą pracę, to gdyby nie było Czerwonej Armii, to przez tydzień i was by nie było. Wystrzelaliby was jak kuropatwy. Ale Stalin dobrze wiedział, co mówi. PKWN był nadal iluzorycznym rządem, a jego zbrojne ramię, urzędy bezpieczeństwa, nie były jeszcze zdolne do samodzielnego działania. Z kolei polskie wojsko, które Stalin stworzył w Związku Sowieckim w 1943 roku, opanowane zostało przez kontrrewolucyjny element. Siłą rzeczy rządy PKWN w Polsce musiały opierać się prawie wyłącznie na NKWD, którego siły mogły nie wystarczyć, gdy linia sowieckiego frontu zacznie przesuwać się na zachód. To właśnie te obawy sprawiły, że Stalin nakazał Ławrentijowi Berii, ludowemu komisarzowi spraw wewnętrznych, jak najszybsze wzmocnienie stacjonujących w Polsce sił NKWD. I kilkanaście dni później, 13 października 1944 roku, Beria wydał rozkaz o utworzeniu 64. Zbiorczej Dywizji NKWD, która miała zostać wysłana do Polski. Jej sztab zainstalowany został w Lublinie. To właśnie 64. Zbiorcza Dywizja NKWD miała znacząco wzmocnić siły NKWD w Polsce. Pierwsze jednostki NKWD pojawiły się w Polsce już w lipcu 1944 roku. Weszły do naszego kraju zaraz po tym, jak na tereny Polski wkroczyła Armia Czerwona. Całością tych jednostek dowodził zastępca Berii, generał Iwan Sierow, któremu podlegały również niewielkie oddziały kontrwywiadu wojskowego Smiersz. Najważniejszym zadaniem, jakie te jednostki NKWD miały realizować w Polsce, było wsparcie PKWN i umocnienie jego władzy. A to oznaczało walkę z Armią Krajową, uznawaną przez Stalina za największego wroga, i masowe aresztowania jej członków. Aby to zadanie skutecznie zrealizować, Sierow utworzył w ramach podległych mu jednostek NKWD specjalne grupy zadaniowe, agenturalne, śledcze, rozpoznawczo-dochodzeniowe i operacyjno-wojskowe. Te grupy zostały przydzielone do poszczególnych powiatów. Sierow utworzył również na terenach tzw. Polski lubelskiej całą sieć aresztów i obozów filtracyjnych. W Lublinie, jej stolicy, usytuowany został specjalny batalion NKWD liczący 870 żołnierzy, którego zadaniem miała być ochrona samego PKWN. NKWD miało również w Lublinie do dyspozycji
areszty przy ulicach Chopina, Świętoduskiej i Skłodowskiej, a także obóz filtracyjny usytuowany na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego na lubelskim Majdanku. W późniejszym okresie NKWD mogło korzystać również z więzienia na zamku w Lublinie, więzienia w Siedlcach, aresztów utworzonych we wszystkich powiatowych miastach, a także z dziesiątek prowizorycznych obozów filtracyjnych, jakie zostały zorganizowane dla przeciwników PKWN-u. Szybko jednak okazało się, że te wszystkie siły i środki są zbyt małe, aby NKWD mogło skutecznie zapewnić PKWN-owi niezbędne warunki do utrzymania władzy. Właśnie dlatego Beria po spotkaniu Stalina z delegacją PKWN wydał rozkaz o utworzeniu 64. Zbiorczej Dywizji NKWD. Na dowódcę tej dywizji wyznaczono generała majora Borisa Sierebriakowa, którego w lutym 1945 roku zastąpił na tym stanowisku generał major Paweł Browkin. Proces tworzenia 64. Zbiorczej Dywizji NKWD był wręcz błyskawiczny. W końcu października 1944 roku liczyła ona 9574 żołnierzy. Z kolei w grudniu 1944 roku jej stan przekroczył już 14 000 żołnierzy. Dla lepszego zobrazowania strategicznego znaczenia tej dywizji warto wspomnieć o tym, że cały aparat bezpieczeństwa PKWN-u liczył wówczas zaledwie 2500 funkcjonariuszy. W Lublinie stacjonował sztab 64. Dywizji oraz wchodzące w jej skład 145. Pułk Strzelecki, 190. Samodzielny Batalion Piechoty Zmotoryzowanej i 107. Samodzielna Grupa Manewrowa, która była w stałej gotowości do działania. Pozostałe jednostki 64. Dywizji rozlokowane zostały w Piaskach koło Lublina, Kraśniku, Rzeszowie, Przemyślu i Białymstoku. To nie był koniec rozbudowy sił NKWD w Polsce. 4 stycznia 1945 roku Sowieci utworzyli dwie kolejne dywizje NKWD, 62. i 63., które również zostały skierowane do Polski. W lecie 1945 roku liczebność wszystkich sił NKWD, jakie stacjonowały w Polsce, sięgnęła prawie 45 000 żołnierzy. Gdy w styczniu 1945 roku stacjonujący przez prawie pół roku sowiecki front zaczął przesuwać się na zachód, każda z jednostek składowych stacjonujących w Polsce dywizji NKWD została przypisana do określonego rejonu działania, za który w całości odpowiadała. Tylko jedna z nich miała nieco inne zadanie. Był nią 2. Pułk Pograniczny wchodzący w skład 64. Dywizji, który w lutym 1945 roku został przerzucony z Lublina na warszawską Pragę i odpowiadał za ochronę rządu tymczasowego, powstałego w grudniu 1944 roku na bazie PKWN. Gdy wiosną 1945 roku oddziały podziemia rozpoczęły walkę z komunistyczną władzą, jednostki NKWD wzięły na siebie główny ciężar tej walki. Jak ta walka wyglądała w praktyce? Zacznijmy od oczyszczania politycznego przedpola tej walki. Już w lipcu 1944 roku przybyłe do Polski siły NKWD rozpoczęły masowe aresztowania członków Armii Krajowej. W ten właśnie sposób rozbrojone zostały przybyłe na Lubelszczyznę oddziały 27. Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej. Jej żołnierzy umieszczono w zarządzanym przez NKWD obozie w Skrobowie koło Lubartowa. W ten sposób rozbrojone zostały również w lipcu 1944 roku działające na Lubelszczyźnie oddziały 3. Dywizji Piechoty Legionów Armii Krajowej, a także oddziały 9. Dywizji Piechoty
Armii Krajowej. W sierpniu 1944 roku siły NKWD zablokowały, a potem rozbroiły również oddziały Armii Krajowej, które szły na pomoc walczącej Warszawie, gdzie trwało powstanie. Taki los spotkał między innymi maszerujące z Rzeszowszczyzny oddziały zgrupowania Armii Krajowej SAN, które wcześniej przybyły tam z terenu Lwowskiego Okręgu Armii Krajowej. Aresztowanych hakowców NKWD umieszczało w prowizorycznych obozach filtracyjnych, z których byli oni później deportowani do obozów pracy w Związku Sowieckim, usytuowanych między innymi w Stalinogorsku, Charkowie, Borowiczach, Rjazaniu i Tule. Jak szacuje profesor Andrzej Skrzypek, w ten właśnie sposób na przełomie 1944 i 1945 roku NKWD deportowało z terenów tzw. Polski lubelskiej co najmniej 51 000 polskich obywateli, w zdecydowanej większości członków Armii Krajowej. Gdy wiosną 1945 roku na zajętych przez Armię Czerwoną terenach Polski zaczęło odradzać się podziemie, NKWD, jak już wspomniałem, wzięło na siebie główny ciężar walki z nim. Siły NKWD dniem i nocą przeczesywały teren, poszukując oddziałów podziemia. Gdy je wytropiły, dochodziło do zaciętych walk. Zazwyczaj kończyły się one dla oddziałów podziemia przegraną. Było tak nie tylko ze względu na olbrzymią dysproporcję sił, lecz także ze względu na perfidne metody stosowane przez operujące w terenie jednostki NKWD. Bardzo często przebierały się one za oddziały polskiego podziemia, stosowały prowokacje i mordowały ludność cywilną, aby zohydzić polskie podziemie w oczach lokalnej społeczności. Tak było między innymi 6 czerwca 1945 roku w Wierzchowinach na Lubelszczyźnie, gdzie oddziały zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych dowodzone przez kapitana Mieczysława Pazderskiego, Szarego, miały rzekomo zamordować 196 mieszkańców. W rzeczywistości oddziały Szarego wykonały jedynie wyroki na 19 mieszkańcach Wierzchowin, których organizacja oskarżyła o czynną współpracę z UB i NKWD. Śmierć pozostałych mieszkańców Wierzchowin była wynikiem działania jednego z pododdziałów 98 Pułku NKWD, który stacjonował w Krasnym Stawie, który udając oddział polskiego podziemia wkroczył do Wierzchowin i rozstrzelał pozostałych mieszkańców. Wśród ofiar, jakie zostały zamordowane w Wierzchowinach, były również małe dzieci. O akcji w Wierzchowinach opowiem jednak Państwu w odrębnym filmie. Siły NKWD, walcząc z polskim podziemiem, bardzo często stosowały masowe represje wobec ludności cywilnej. Symbolem tych represji jest obława augustowska. Operacja sił NKWD i Smierszu, która została przeprowadzona w okresie pomiędzy 10 a 25 lipca 1945 roku i miała na celu likwidację oddziałów podziemia, które operowały w rejonie Suwałk i Augustowa. W trakcie tej operacji aresztowano ponad 7 000 osób, spośród których co najmniej 800 zostało skrytobójczo zamordowanych w do dzisiaj nieznanych miejscach. NKWD, walcząc z podziemiem, werbowało również swoją agenturę. To dzięki tej agenturze NKWD zakładało tak zwane kotły w mieszkaniach, w których odbywały się konspiracyjne zebrania. Tak było między innymi 28 marca 1945 roku w Pruszkowie, gdzie aresztowano 16 przywódców polskiego podziemia i wywieziono ich do Moskwy, gdzie w czerwcu 1945 roku odbył się ich proces.
O tym wydarzeniu również opowiem Państwu w odrębnym filmie. Stalin wiedział, że poparcie dla komunistów w Polsce jest prawie zerowe. Dlatego właśnie w październiku 1944 roku nakazał w trybie ekspresowym rozbudować stacjonujące w naszym kraju siły NKWD. Być może był to jeden z powodów, dla których Stalin w lipcu 1944 roku postanowił wstrzymać dalszą ofensywę Armii Czerwonej. Sowiecki dyktator zdawał sobie sprawę z tego, że w chwili, gdy front ruszy na zachód, w Polsce wybuchnie wojna partyzancka, której miejscowi komuniści nie będą w stanie wygrać. O tym, jak iluzoryczne były rządy komunistów w pierwszych powojennych latach, może świadczyć również fakt, że jeszcze jesienią 1946 roku Bierut prosił Stalina o wstrzymanie wycofywania sił NKWD z Polski. W rezultacie tego pozostały one w naszym kraju aż do wiosny 1947 roku. Dopiero wtedy opuściły one Polskę, a ich zadania przejął w całości aparat bezpieczeństwa. Tak czy inaczej, komuniści nie utrzymaliby się przy władzy, gdyby nie pomoc sowieckiego NKWD. Co jeszcze bardziej ciekawe, aby tak mogło się stać, NKWD musiało skierować do Polski prawie połowę wszystkich swoich sił, jakie skierowane zostały do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które miały stać się w przyszłości satelitami Związku Sowieckiego. W moim następnym filmie opowiem Państwu o ucieczkach hitlerowskich zbrodniarzy do Ameryki Południowej po zakończeniu II wojny światowej. Dowiecie się, jak to się odbywało i kto pomagał im w tych ucieczkach. Poznacie również ich dalsze losy, które są naprawdę bardzo interesujące. Ten film zatytułowałem Szczury III Rzeszy. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. Gorące podziękowania składam mecenasom mojego kanału, Zarządowi Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność w Lublinie oraz Samorządowi Województwa Lubelskiego, który jest organizatorem programu Warto być Polakiem. NSZZ Solidarność to największy związek zawodowy w Polsce. Profesjonalizm, wartości i skuteczność to oferta Solidarności. Razem z nią otrzymasz wsparcie w rozwiązaniu Twoich problemów z pracodawcą. Samorząd Województwa Lubelskiego jest organizatorem programu Warto być Polakiem. Celami tego programu są m.in. pielęgnowanie polskości, ochrona narodowego dziedzictwa, a także pamięć o bohaterach i przywołanie postaci godnych do naśladowania. Dziękuję za wsparcie kanału Zakazane Historie srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, kantorinternetowy.pl oraz biosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.